Rozśmieszyłem Piotrka. Tak to mógłbym rozpoczynać każdy dzień. Jestem na rybach nad zbiornikiem Nielisz. Moim przewodnikiem jest Piotrek Mołdoch, jeden z najlepszych wędkarzy łowiących leszcze, jakich znam. A do tego wędkarz, który świetnie zna ten zbiornik, bo oprócz tego, że łowi tutaj na feder, także pływa ze spinningiem, poluje na sandacze, na sumy, łowi z lodu, więc trudno mi było wyobrazić sobie, żeby znaleźć lepszego przewodnika. Także Piotrze, bardzo Ci serdecznie na starcie dziękuję za wszelkie podpowiedzi, wskazówki, bo bez tego byłoby ciężko. Zobaczcie, Piotrek oprócz tego, że jeszcze pomógł tutaj nam się ogarnąć, wskazał miejscówkę z dobrym dojazdem, to jeszcze przygotował kawę, przywiózł tutaj czajniczek z kartuszem, wodę, kawę, także w ten sposób zaczynamy dzień. Panie Piotrze. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to załamanie pogody, które nas tu przywitało dzisiaj nad tym Nieliszem, nie sprawi niespodzianki i w końcu uda się połowić fajnych ryb. Na to liczymy i bardzo serdecznie zapraszamy Was na film. Kawa z Piotrkiem wypita, więc można zacząć nęcić. Zgodnie tutaj z sugestiami Piotrka przygotowałem sobie białe robaki, pinki, kastery. Mam gdzieś tam ochotkę, dendrobeny leżą na razie z tyłu, ale zamierzam ich nie używać. I zanęcę sobie dwa miejsca. Pierwsze miejsce 45 metrów od brzegu. Dosyć czyste dno, w miarę twarde. Przesuwałem koszyczek, tam raczej śmieci nie było. Więc myślę, że będzie fajnie już tak na takiej otwartej wodzie, ale też przygotowałem drugie miejsce podczas takiego tutaj gruntowania, pobieżnego troszkę gruntowania tego łowiska. Zauważyłem, że około 20-25 metra jest wyjście, co potwierdził mi Piotrek, że właśnie tam jest taki kancik i za tym kancikiem na 30 metrze, czyli tam około powiedzmy z 5 metrów za kantem, przygotuję sobie drugie miejsce, ale tam zanęcę bardziej obficie, 1,5 litra mieszanki, zanęty, bo dzisiaj nie mam nic innego jak zanęta, 1,5 litra zanęty z białymi robakami, spinkami i z kasterami. Na pierwszą rybkę długo nie musiałem czekać. Nie jest to jakiś olbrzymi leszcz, ale cieszę się, że się zaczyna od małego, bo mam wtedy nadzieję, że będziemy szli tylko w górę. O, ale zobaczcie, jaki jestem dobrze zorganizowany. Nawet podbieraka sobie nie przygotowałem. Najpierw podpórkę. Tak, najpierw nie przygotowałem Federarma, ale się zorientowałem, bo nie miałem gdzie wędki odłożyć, więc go rozłożyłem. Więc teraz już wiem, że nie mam podbieraka. Ale ryba jest na tyle nieduża, że chyba ją spokojnie do ręki podbiorę. O, taki grubasek. Nieduża ryba, ale grubasek. Byłem tutaj na Nieliszu ostatni raz, to chyba był 2019 rok. To te ryby zupełnie inny pokrój ciała miały. Bardzo źle wtedy wyglądały, a ta rybka wygląda bardzo zdrowo, jest żywotna. Płyń. I już znalazła drogę do domu. Teraz to było branie piękne, nie do przegapienia. Ale rybka chyba jeszcze jest mniejsza od tej poprzedniej, tak mi się wydaje. Takie szybkie brania też pokazują mi, że trzeba to łowisko donęcać. Nie można zaprzestać podawać... O, spadła ryba. Podawać dużych ilości przynęt, bo te ryby po prostu wyjadają. Brania są dosyć szybkie. Ja łowię na 3 białe robaki na haczyku.
podaję pełen koszyk przynęt, więc cały czas teraz będę pracował, żeby cały czas w tym łowisku były przynęty, bo zdaję sobie sprawę, że jak tam wpłynęła ławica tych niedużych leszczyków, biorą na 3 białe robaki, więc raczej są na żarciu, no to będą czyścić te łowiska. Mam taką nadzieję, że po jakimś czasie zbuduję sobie łowisko na tyle atrakcyjne, że wpłynie w nie jakaś większa ryba. Piotrek tutaj wspominał o karasiach pospolitych, dużych, o linach. No to by była już wisienka na torcie. To takie spełnieniem dzisiejszego marzenia. Ale taki leszcz ponad kilogram to też już będzie fajna rybka dzisiaj. Zbiornik Nielisz, nad którym się znajduję, został napełniony po raz pierwszy w 2000 roku, tak mi podpowiedział Piotrek. Także ma już 25 lat. Zasilają go 2 rzeki, Warchlak i Seler. Znaczy Wieprz i Por. Rozśmieszyłem Piotrka. Zasilają go 2 rzeki, Wieprz i Por. No i można powiedzieć, że to jest taki, tak jak ja ten zbiornik kojarzę, jestem tutaj drugi raz w życiu, bo pierwszy raz byłem w 2019 roku, no to ja go kojarzę z tego, że ma bardzo dużą populację leszczy. Kiedyś ta populacja była, tak źle ją oceniałem, te leszcze wyglądały na chore, one miały tasiemca, takie zabiedzone, wielkie łby, małe tułowie, pokrój ciała bardzo brzydki, ale i tak jakby z zewnątrz one wyglądały na chore te ryby. Natomiast to się zmieniło i teraz bardzo często są łowione ryby nawet ponad 2-kilogramowe. Ryby są piękne, mają piękną łuskę, ładny kolor, ładny kształt, piękne płetwy, więc tak jakby to się zmieniło. I dzisiaj chciałbym też taką rybkę łowić. Na razie jeszcze biorą mi nieduże te leszczyki, ale no dzień się nie kończy, więc mam nadzieję, że przed wieczorem zaprezentuję jakiegoś... O, co to tak stanęło? Może nie jest taki mały jak ten poprzedni, ale... Może idę w górę, teraz będzie lepszy. Piotrek też tutaj mnie ostrzegał przed larsenem, bo siedzimy na takim brzegu, który został umocniony kamieniami. Te kamienie zostały nakryte stalową siatką, ale mniej więcej ode mnie, nie wiem, pewnie z 1,5 metra jest larsen, tak jakby ogranicznik do tych kamieni, żeby one się nie zsuwały. No i teraz to tak jakby nie ma znaczenia, bo tą rybę i tak doprowadzam tak jakby daleko od larsena, ale jak jest normalny stan wody, tak jak Piotrek pokazywał, o, ten już jest ładny, taki grafitowy, powiedzmy. Już ładniejsza ryba. Tak jak Piotrek mówił, że stan wody jest wyższy, no to wtedy jak się holuje ryby, to trzeba uważać właśnie te kilkanaście metrów od brzegu, trzeba tą rybę wysoko podnieść, żeby gdzieś tam ta żyłka nie przetarła się o ten larsen. Pewnie zaczepiona ryba za dolną wargę. Już taki złotawy kolorek, brzuszek trochę mały, więc jeszcze musisz, bracie, się przed zimą najeść. No płyń sobie, bracie. No larsena musisz minąć. No i popłynął. Trochę mi coś od siebie pozostawił. Na początku zacząłem od tej długiej, dalekiej linii. No tam brały te małe rybki, trafiła się jedna większa. No ale chciałem też sprawdzić to bliżej zanęcone łowisko. Brania natychmiastowe, bo miałem 2 razy spudłowane branie. Teraz czekałem po prostu, aż mi wędkę zacznie zabierać, żeby za wcześnie nie zacinać. No i jest jakaś rybka, jeszcze jej nie widziałem. Ona mi tu próbuje w ten larsen wskoczyć. Co to jest? Płoć będzie? Co to będzie? Płoć, piękna płoć. Takie płocie to ja mogę łowić. Piękna ryba, zobaczcie. Takiej pięknej płocie się nie spodziewałem. Piotrek tu mówił o płotkach ponad 30 cm, ale nie spodziewałem się, że tak szybko to nastąpi. Także no, piękna ryba.
I mam nadzieję na kolejne takie ryby. Tak sobie płynęło. Jest kolejna chyba płotka. Po tym zarzucie, gdzie złowiłem tą ładniejszą płoć, później donęciłem to dalsze łowisko, tak mi tutaj Piotrek pokierował. I z tej bliższej linii złowiłem kolejną płoć. No i teraz chyba jeszcze mam następną. Brania są bardzo szybkie. Zakładam trzy białe robaki bordowe. O, to hybryda. Trafiłem hybrydkę. Zapraszam z kamerą, to zobaczcie, jak wygląda połączenie. To jest chyba połączenie leszcza z płocią. Taka hybrydka. Inny pyszczek, inne ciało, troszkę inne kolory, oko. Trochę mi chłodno, muszę przyznać. Kurczę, wczoraj był tak gorący dzień, było, nie wiem, prawie 30 stopni. W nocy było gorąco tak, że się ciężko spało, bo trzeba było wyjść spod kołdry, żeby trochę normalnej temperatury do człowieka dochodziło. A dzisiaj rano się obudziliśmy i po prostu jest tak zimno, nie wiem, 13 może stopni, 14, więc duża zmiana pogody. Piotrek podpowiedział, że też ciśnienie idzie w górę. Więc to dzisiaj nie jest jakiś tam, myślę, dobry dzień, dobre warunki do wędkowania. Natomiast no, nie mamy na to wpływu i trzeba działać w tym, co daje pogoda. Całe szczęście jesteśmy troszkę osłonięci od wiatru, nie pada nam na głowę, więc nie jest źle. Ale może kilka słów o tym, jak podszedłem do dzisiejszego wędkowania, bo o tym nie wspomniałem tak w szczegółach. Tak jak mówiłem na początku, to miejsce wskazał mi Piotrek. Tutaj to jest takie łowisko, gdzie można w miarę dobrze i wygodnie podjechać autem. Też jako ciekawostkę dodam, że właśnie tu wędkarze z okręgu zamojskiego robią sobie zawody i tutaj właśnie, tak jak Piotrek wspomniał, z 15 zawodników wchodzi, więc to jest też takie miejsce, gdzie federowcy tutaj zamojscy właśnie organizują sobie jakieś takie mniejsze zawody albo umieszczają tutaj jeden sektor. Łowisko wygląda w ten sposób, że siedzimy na kamieniach, kamienie są nakryte siatką, tutaj zaraz jest Larsen, który trzyma te kamienie, a później dno jest w miarę płaskie, około 20-25 metra jest kant i już za kantem to dno jest w miarę płaskie. Wygląda na takie piaskowe, to mułu tam raczej nie ma, a jak jest, to jest ten muł niewielki. Jak podciągałem ciężarek, no to ten ciężarek uderzał, może nie tak jakby uderzał w kamieniste dno, ale tak dosyć mocne. Miałem wskazania na szczytówce, co mi pokazuje, że dno jest w miarę twarde. Pierwsze miejsce wybrałem 45 metrów od brzegu, dosyć daleko, ale wygodnie można i bardzo celnie tam zarzucać. Drugie miejsce natomiast wybrałem zaraz za kantem. Chciałem się troszkę od tego kantu odsunąć, wiadomo, zawsze przy kancie to gdzieś tam mogą być jakieś nieczystości, jakieś zaczepy, więc wolałem się kawałek od tego kantu odsunąć. 30 metrów za kantem, 45 metrów dalej. Na tą dalszą linię podałem 8 koszyczków. Open window, wielkość XL. Napełniłem go przynętami i tak, 2 open windowy były z kasterami, 2 były z białymi robakami, 2 były z pinkami, oczywiście zaklejone zanętą. I później po tych 6 koszyczkach zmieniłem na ostatnie 2 zarzuty koszyczek na Hexmesh. Zależało mi na tym, żeby stworzyć w wodzie chmurę, no bo jak nęciłem koszyczkiem open window, no to zabudowanym, myślę, że on dużego zamieszania w wodzie nie robił, natomiast transportował przynęty. Dzięki temu mogłem te przynęty podać na dno, ale też zależało mi, żeby coś tam w wodzie się pojawiło, jakieś zamieszanie, żeby tu zawołać ryby z jakiejś większej odległości, żeby przypłynęły do mojego łowiska, dlatego wybrałem koszyczek Hexmesh i on po wpadnięciu do wody uwalnia to, co jest w koszyczku, jak się go lekko ściśnie i w postaci chmurki ta zanęta, przynęty opadają.
tworzy się jakaś tam taka chmurka w wodzie, obłoczek no i to jest atrakcyjne dla ryb, żeby je ściągnąć w łowisko. Więc tak było przygotowane łowisko dalsze. Natomiast zupełnie odmiennie podszedłem do nęcenia na bliższej linii. Tutaj wziąłem 1,5 litra zanęty, dodałem do niej po 50 białych robaków, kasterów i pinek. Wymieszałem to wszystko i największą szklanką Prestona 5x7 za pomocą wędki do nęcenia. Tylko zerknąłem i kij był wygięty, ale już było po braniu. I to bliższe miejsce właśnie szklanką zanęciłem. I zacząłem od dalszej linii, tam były leszczyki, jeden większy się trafił, natomiast chciałem też sprawdzić tą bliższą linię. No i na tej bliższej linii są ryby. Są ryby, one reagują na to, co się tam podaje. Biorą na trzy białe robaki. Akurat teraz zakładam 3 robaki barwione na bordowy kolor. No i te płotki na to biorą. Trzeba było trochę się natrudzić, żeby go złowić, ale wypuszczę i o tym opowiem. Taki leniuch, że nawet trzeba było go popchnąć, żeby sobie odpłynął. Wróciłem na tą dalszą linię. No i od samego początku, jak tam wróciłem, przez parę zarzutów miałem wrażenie, że mamy ryby w łowisku. Miałem jakieś wskazania na szczytówce, tak jakby te leszcze gdzieś tam trącały o tą szczytówkę. Ale nie było reakcji. Miałem założone na najpierw 10 ochotek, te ochotki nie były zjedzone. No to był taki jasny znak, że skoro tych ochotek nie zjadły te małe rybki, te skimmersy, czy jakieś te hybrydy, no to jasny sygnał, że są raczej duże ryby w łowisku. Zmniejszyłem więc przynętę do 3 ochotek z pinką. To też nic nie dało, też miałem jakieś obtarcia, więc zmniejszyłem haczyk do 18 N20, 3 ochotki i branie nastąpiło, no, można powiedzieć, zaraz po zarzuceniu, więc myślę, że te ryby tam są, sobie żerują, natomiast nie odpowiada im jakaś duża przynęta podana na za dużym dla nich haczyku. A czy tak będzie rzeczywiście, no to się okaże. No to był na razie pierwszy taki zarzut i zobaczymy, co będzie dalej. Serio, taki jest haczyczek z rodzin przypon? Nie, 11 śmiało. Śmiało. 11 przypon to jest 13 tak naprawdę. Śmiało, tutaj jest 18 haczyk N20, to jest tak jak, nie wiem, 16, 14 normalnie. Widzisz, karpia nie złowiłeś, leszcza wyholowałeś. Największą jak na razie rybę dzisiaj złowił Grzesiek z pieskiem razem. Tak, z pomocnikiem. Ja na chwilę taktycznie musiałem opuścić stanowisko, ale było tak mocne branie, że Grzesio mi tutaj uratował wędkę. Wyholował taką piękną rybę. Ja ją tylko mogę potrzymać, Grzesiu, żebyś się nie ubrudził. Co piesek powie na rybkę? Dzióbkę. No nie mogliśmy się oprzeć, po prostu piękne branie, bez siadama. Trudno było się powstrzymać, żeby nie zaciąć i wyholować tej ryby. Piękna ryba i wypuszczamy ją. Grzesia ryba, także ja tylko ją zaprezentowałem, wypuszczam. Trochę mnie zmoczył. Kilka słów o sprzęcie, który przygotowałem do dzisiejszego łowienia, bo o tym nie mówiłem wcześniej.
Mam wędki Inspire zarówno na krótką linię, jak i na tą daleką linię. Na 45 metr Inspire 3,60 do 60 gramów. Kołowrotek Extremity SD, plecionka 0,10. Kołowrotek Extremity SD 520, mniejszy model. Plecionka 0,10, około 7-8 metrów strzałówki 0,28. Skrętka na końcu. Na drugiej wędce zestaw jest dokładnie ten sam, czyli ten sam kołowrotek, ta sama plecionka i taki sam zestaw, natomiast na ten krótszy dystans używam wędziska 3,40 do 40 gramów. Znowu mniejszy leszczyk, mam nadzieję, że pomiędzy tymi małymi będą się jeszcze pokazywać te większe. Zmiana pogody, o której wcześniej wspominałem, myślę, że ma bardzo duże znaczenie, bardzo duży wpływ na żerowanie ryb i zachowanie tych ryb. Wczoraj o tej porze było prawie 30 stopni. Dzisiaj siedzę w bluzie z kapturem, jest mi zimno, więc nie wiem, czy jest 15. O 50% ta temperatura spadła, więc no, pogoda się znacznie zmieniła. No i to ma na pewno wpływ na zachowanie ryb. Zresztą widzę po tym, co się dzieje. Na początku te ryby brały na 3 białe robaki, później zrobiła się cisza i miałem takie wrażenie, że te ryby są w łowisku, natomiast nie chcą żerować. Zmieniłem haczyk na mniejszy, na mniejszą przynętę i znowu zaczęły się brania, więc no, ryby nie są na żarciu. To nie jest moment, żeby jakoś mocno żerowały, natomiast cały czas wierzę w to, że są do złowienia i jeszcze jakaś miła niespodzianka dzisiaj mnie czeka. No nie wiem, po tym maluszku już miałem nadzieję na coś większego, bo tak po zacięciu szarpnęła mocniej, ale ciekawe, czy tu będzie chociaż trochę zbliżona ryba do tej, co Grzesio wyholował. Także jak widzieliście, miałem fajne towarzystwo dzisiaj, bo i Piotrek, i Grzesiek to są wędkarze z drużyny Feder Crew Roztocze. Mistrzowie Polski w Federze klubowi, nie wiem, sprzed kilku lat, bardzo mocna drużyna. No i świetni wędkarze, świetni kompanii w ogóle. Także bardzo mi miło, że tutaj mnie nad wodą odwiedzili. No leszczyk jest podobny do tego poprzedniego, nieduży. Ale ja się nie poddaję. To łowisko teraz donęcę. Parę koszyczków podam przynęt i sprawdzę jeszcze raz tą krótszą linię, bo na tej krótszej linii też coś się może zakręcić. Donęciłem tą dalszą linię i wróciłem na bliższą i tutaj się nic nie działo, więc z powrotem zarzuciłem na tą dalszą linię, no bo była zanęcona i od razu w pierwszym rzucie, nie wiem, po 30 sekundach nastąpiło branie leszczyka. Ciekawe, jak duży będzie ten leszczyk, bo był moment taki, że się troszkę postawił, a teraz idzie bardzo łagodnie i nie jestem w stanie określić wielkości tego leszcza. Zobaczymy, zaraz się okaże. O, gdzieś tam przy powierzchni się chlapnął. Mam nadzieję, że to już z tych takich troszkę bardziej grafitowych. Nie, jakiś bardzo duży nie jest najmniejszy, średni dzisiaj powiedzmy. Ale fajna reakcja na to donęcanie, więc też jest dla mnie sygnał taki, że jak miałem wrażenie, że te ryby grymaszą, to zacząłem bardzo oszczędnie tam do tego koszyczka wkładać przynęty, żeby nie przesadzić. I tak miałem wrażenie, że to łowisko gaśnie, więc donęciłem, chyba z 8 koszyczków tam podałem, tak dosyć na bogato. No i znowu te leszczyki przypłynęły, więc chyba cały czas, pomimo niedużej przynęty, to trzeba dosyć ofensywnie w koszyczku podawać. Ryby takie były niechętne, ale to kolejne donęcenie pomogło. Jeszcze zmniejszyłem haczyk, bo założyłem 16 N40. To taki jest mój haczyk, jak naprawdę ryby grymaszą, na przyponie 0,10, więc nie wiem, czy to donęcenie tak naprawdę, czy rzeczywiście zmiana haczyka i to przekonało te ryby do żerowania. No w krótkim czasie złowiłem 3 czy 4 leszczyki. Praktycznie nie mogłem odłożyć wędki na podpórkę, bo przy zatapianiu plecionki były brania. Później złowiłem ładną hybrydę. No i teraz mam jakiegoś większego leszcza, więc fajnie, że to łowisko się rozkręciło i
No i coś bierze, no bo teraz to nie ma nudy, naprawdę, teraz jest co robić. O, a ta ryba w zaczepie. Znalazła sobie tutaj jakieś miejsce. Co, wypłynie czy nie wypłynie? Na ten fotel to nie stanę. Dam jej chwilę, może sama wypłynie. Ciekawe co to może być, bo nie miałem wcześniej tutaj zaczepów. Ta ryba troszeczkę odpłynęła na prawo i tak jakby coś tam znalazła. Więc to też dla mnie sygnał jest, że przy kolejnych rybach muszę wysoko trzymać wędzisko, bo są zaczepy. No niestety ryba jest w zaczepie, ale to bardziej mam wrażenie, że ten koszyk mi w zaczep wszedł. Ale chociaż mogę zobaczyć, jak wędka ładnie pracuje. Przy takiej rybie to by była zabawa. No niestety urwane. Tylko ciekawe co puściło. Pewnie łączenie strzałówki z plecionką. No nie pomyliłem się. Muszę dowiązać strzałówkę. Zrobiliśmy ponadgodzinną przerwę na live na kanale Preston Innovations Polska na YouTubie. Powróciłem już do filmu. No i pierwsza ryba po powrocie to będzie leszcz. Tak mi się wydaje. Ciekawe jak duża to będzie ryba. Największa ryba chyba, którą dzisiaj złowiłem, to była na live'ie. Miała myślę, że ponad kilogram. Było kilka rybek takich, które aspirowały o te 1000 gramów. A tak to dużo rybek takich powiedzmy w granicach do 500 gramów. Ale ten myślę, że może zbliżyć się do granicy 1000 gramów. Zobaczymy. A w ogóle celem jest teraz, bo na początku mówiłem, że rybę taką ponad kilo, a teraz to bym chciał już taką ponad 2 kilo albo koło 2 kg. To by było coś. Oczywiście nie zapominam o linie i o karasiu, no bo to by była już największa niespodzianka i wisienka na torcie dzisiejszym. Nie jest jakoś bardzo duża ta ryba. Waleczna po prostu jest. Ciekawe, czy to będzie hybryda, bo te hybrydy tutaj takie waleczne są, ale to by była duża hybryda. Tak wygląda po walce, że to raczej nie leszczyk, ale szczerze mówiąc myślałem, że będzie że będzie troszkę większy. Już dzisiaj miałem większego, ale nie narzekam, bo to nie jest brzydka ryba. Zobaczcie, tej wielkości leszczyk. Oczywiście do wypuszczenia. No. Nie chciał się ode mnie oddalić dopiero teraz. Dzisiaj ewidentnie tym rybom duże haczyki nie pasują. Był moment taki, że brała jedna za drugą, więc z tej 16 N40 zmieniłem na 18 N20, która jest, ta 18 N20 jest większa od tej 16 i była dobra, ale później już te rybki coraz rzadziej brały i już później nie było brań. Ostatnio zestaw 8 minut stał w wodzie, nie było dotknięcia, ryby nie były zainteresowane moją przynętą, więc z powrotem zmieniłem na mniejszy haczyk i przy zatapianiu żyłki po zarzucie od razu złowiłem kolejnego niedużego leszczyka. Także dzisiaj mam wrażenie, że ta zmiana pogody to tak troszkę te ryby wyciszyła, wyhamowała ich żerowanie i one dzisiaj takie są, no grymaszą bardzo, więc nie można zbyt dużego, myślę, że bardziej o masę chodzi, zbyt ciężkiego haczyka używać. No dzisiaj te małe nie dopuszczają tych dużych, albo te duże nie chcą pogonić tych małych z mojego łowiska i brań jest opór. Nie wiem, już przestałem liczyć, ale myślę, że ponad 30 ryb to grubo dzisiaj zostało złowionych. Także pewnie jakbym miał siatkę, to ciężko było tą siatkę z wody wyjąć. Pewnie ponad dyszka by była, natomiast no zdecydowanie za rzadko się trafiają te takie naprawdę duże leszcze.
No nieduże. Kiedy planowaliśmy przyjazd do Nielisza na ryby, żeby zrobić tutaj film, no to w głowie miałem leszcze takie ponad kilo, półtora, z szansą na rybę 2-kilogramową. Natomiast jak już dogrywałem szczegóły 2 dni przed nagrywaniem tego filmu, jak rozmawiałem z Piotrkiem, no to Piotrek mówi, że no nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości, no bo coś się stało z tymi dużymi leszczami, one nie biorą teraz, to nie jest dobry okres na te duże ryby. Będzie dużo brania, ale nie, małych takich i średnich rybek, z nadzieją oczywiście na większą. No i dzisiaj te największe tutaj nas nie odwiedziły. Dużo, naprawdę dużo brań było, tych leszczyków takich, nie wiem, powiedzmy od 200 gramów do pół kilo, no to tego było bardzo dużo. Zdarzyło się kilka rybek większych. Piękna płotka, nawet 2 płotki były, nie wiem ile tam zostało nagranych, ale 2 ładne płocie, do tego 2 takie malutkie karasie, naprawdę no nieduże takie karaski. No i tyle, jak na razie jeszcze ten bardzo duży leszcz mi nie wziął, jeszcze nie składam broni, może się przytrafi. Co ciekawe, takie odnoszę wrażenie, że te ryby nie chcą brać na jakieś duże przynęty. To nie jest dla nich atrakcyjne. Preferują mniejsze przynęty, nieduży haczyk. Tak, ten zestaw musi być dosyć finezyjny, ale też mam takie przeczucie, że nie można podawać małej ilości towaru, że trzeba cały czas agresywnie nęcić łowisko, że jak jest chwila przestoju albo był taki moment, że się zastanawiałem, dlaczego nie ma brań, czy może nie podałem za dużo przynęt i zacząłem łowić koszyczkiem bez zanęty, znaczy zanęta, ale bez przynęt. Nie wkładałem żadnych przynęt do tego koszyczka. To łowisko, które jako tako funkcjonowało, były jakieś brania, no po prostu zgasło i w ogóle nie miałem brań. Dopiero donęcenie 8 koszyczkami wypchanymi białymi robakami, pinkami, kasterami ożywiło znowu łowisko, więc mam wrażenie, że ryby biorą na nieduże przynęty, tutaj wybrzydzają, jeśli chodzi o wielkość haczyka, natomiast trzeba dosyć agresywnie nęcić. To takie, w mojej głowie to takie trochę jest, jedno zaprzecza drugiemu, no ale takie mam spostrzeżenie. Trochę liczyliśmy tutaj z Michałem, że jak przyjdzie wieczór, to obudzą się troszkę te większe rybki, ruszą się i zaczną żerować, ale chyba jeszcze nie ta pora. Myślę, że też ta zmiana pogody to też na pewno to nie wpływa pozytywnie na żerowanie. Wczoraj o tej porze było 2 razy cieplej niż dzisiaj jest. Ja zmarznięty jestem i chętnie pójdę w hotelu pod ciepły prysznic i dosyć długi czas w nim spędzę. Także być może ryby też na tą zmianę temperatury taką gwałtowną zareagowały. Mówię o tych dużych, bo małym widzę ta zmiana temperatury to w ogóle nie przeszkadzała, bo one jedzą w najlepsze. Tej wielkości rybka. Co to będzie jeszcze? Zdecydowałem się na koniec na tą krótką linię, żeby sprawdzić, może tam coś się na wieczór zakręciło bliżej brzegu, ale branie było dosyć imponujące, natomiast ryba karaś. Wszystkie karaski, o których dzisiaj wspomniałem, że złowiłem, wszyściutkie, to były złowione z tej krótszej linii. Ale jakie to wygrzbiecone jest. Od takich rybek zaczęło się moje wędkarskie życie, od takich karasi. Takie to były chyba największe wtedy. Jeszcze jedna. A ty w co celujesz? Jakaś tam mała rybka, karasek. Zobaczymy. Czas pokaże. Karasek, mówiłem, że karasek.
Od tego zaczęło się moje wędkarstwo i na tym się skończy dzisiaj film z wędkowania na Nieliszu. Taka sztabka złota, znaczy srebra. Rybka odpłynęła, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.